Obawy są naturalną częścią każdego procesu twórczego. Ten projekt niemal okazał się porażką. Popełniłem błąd, zanim jeszcze maszyna ruszyła. Pokażę Wam, czy udało się go uratować i jak finalnie wygląda. Where the silence is the only sound. Welcome to the time. Wow! Pokażę Ci coś, czego większość ludzi nigdy nie będzie miała okazji ujrzeć. Tą piękną deskę do krojenia wyniesiemy dzisiaj na zupełnie inny poziom. Zrobimy intarsję, czyli wklejenie drewna w drewno, które będzie tworzyło piękny i wyjątkowy wzór. Pokażę błędy, które można popełnić podczas tego projektu, co mogłoby zrujnować cały projekt. Ale efekt końcowy będzie wart wszystkiego. Bez zbędnego gadania bierzemy się za robotę. Światło, muzyka, akcja! Nie obyło się też bez małej improwizacji. Kto w warsztacie nie improwizował, niech pierwszy rzuci kamieniem. Mamy już nasz materiał. Piękna buczyna z błyszczem. Idealnie kontrastuje z tą deską i wstawka będzie pięknie na niej wyglądała. Co teraz? Projektowanie wiem, że jest najcięższym etapem do przejścia przez moje filmy, dlatego napiszcie w komentarzu projekt, a opiszę krok po kroku dokładnie, jak wykonać taki projekt. Ustawiamy maszynę, punkty zerowe, mierzymy narzędzia, wkładamy materiał na stół, przygotowujemy wszystko, upewniamy się kilka razy, ponieważ zobaczycie, że jeden mały błąd potrafi wszystko zniweczyć. Mamy już męską część w negatywie, wyfrezowane. Teraz najtrudniejsza rzecz. Musimy podjąć walkę z samym sobą.
nagrałem o tym shorta. Możecie spojrzeć i zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi. Walka z samym sobą polega na tym, że za chwilę ta piękna deska będzie przefrazowana. I bez tej intarsji nie będzie istniała, ponieważ będzie bezużyteczna. Z tą intarsją wskoczy na wyższy level. Problem w tym, że projektowanie tej intarsji, żeby pasowała męska część do żeńskiej części, jest niebywale stresującym zajęciem. Jeden mały błąd i cała nasza praca pójdzie na marne. Właśnie przygotowuję dla Was kolejny film. Maszyna skończyła pracę. Sprawdźmy, co z tego wyszło. Czuję, że coś jest nie tak. Miałem rację. Miałem rację. Powtarzam to cały czas. Zawsze trzeba uważać na błędy. To nie maszyna popełniła błąd. Maszyna zrobiła to, o co ją poprosiłem. To ja popełniłem błąd, bo kazałem jej to zrobić. Spostrzegawczym widzom gratuluję bystrego oka. O poważnym błędzie, który prawie zniweczył ten projekt i sprawił, że kilka godzin mojej pracy poszłoby do kosza, opowiem w podsumowaniu. Ale okazuje się, że jednak możemy to jeszcze uratować. Mamy żeńską część, mamy męską część. Pobawmy się teraz w swatkę. Ożeńmy jedno z drugim. Dajmy im trochę czasu. Tak jak noc poślubna. Zostawmy małżonków w spokoju. Jak wyszło? Sami widzicie. Czy było warto? Sami ocencie. Według mnie było warto, bo deska nabrała zupełnie innego wymiaru. Mimo że to jest produkt użytkowy, wygląda fenomenalnie i jedynie w swoim rodzaju. Nie ma drugiej takiej na świecie. A wzór, który jest zatopiony 6 mm w głąb, uwierzcie mi, że przeżyje tą deskę. I nie obyło się bez problemu. Jak widzicie, grafika jest przesunięta
o kilka milimetrów w górę tej deski. Niestety błąd, który popełniłem, będzie dobrym powodem do tego, żeby nagrać kolejny odcinek i pokazać Wam krok po kroku, gdzie popełniłem ten błąd i jak na przyszłość wystrzegać się takich błędów. Jeżeli chciałbyś poznać całą procedurę programowania do wytworzenia takiej pięknej intarsji, napisz w komentarzu program, a nagram po tym film i pokażę Wam krok po kroku, co zrobić, żebyście też mogli cieszyć się takim cudem. Dzięki serdecznie. Spójrzcie też na inne moje filmy, jak i shorty, w których poruszam ważne tematy związane z CNC i drewnem. Pozdrawiam, widzimy się wkrótce.